Jest kilka tematów, które pisałem, żebyśmy omówili dzisiaj. Na pewno jednym z tematów jest Gruzja, sytuacja obecnie ekonomiczna Rosji, bo coraz więcej mamy informacji dotyczących i zarówno budżetu, i zarówno rezerw, jeżeli chodzi o Fundusz Dobrobytu, jak i również zatorów płatniczych. Od którego chcielibyśmy zacząć tematu? Bo takie trzy puściłem, że będziemy rozmawiać na ten temat. Gruzja, Maćku, Mateusz, Może być. może być. Słuchajcie, to może ja nakreślę sytuację, jaka jest na ten moment. Być może ktoś ma jeszcze jakieś inne informacje. A więc, tak jak wiemy, e, mamy protesty w Gruzji. Protesty dotyczą i są przeciwko ustawie o zagranicznych agentach. Ta ustawa jest w jakiś sposób wzorowana na rosyjskiej ustawie. No i tutaj mieliśmy demonstracje zarówno 7, jak i 8 marca. Dzisiaj mamy informację, że demonstranci, którzy zostali zatrzymani, tam ponad 130 osób zostało zatrzymanych, zostali zwolnieni. Natomiast też mamy informację, że sporo osób zostało pobitych. Tu też są takie informacje, że część została okaleczonych. I tutaj podaje Rzecznik Praw Obywatelskich gruziński Lewan Lozeliani, że wiele osób zgłasza właśnie różnego rodzaju i zarówno pobicie, jak i okaleczenie. Jeżeli chodzi o lidera protestów, czyli Gilci Zurab Japaridze, został on również pobity. I tutaj była taka informacja rano, że jeżeli protestanci nie zostaną wypuszczeni, no to te protesty się zaostrzą, no i być może dojdzie do jakichś starć z policją. Okazało się, że jeżeli chodzi o rząd obecny gruziński, zdecydował się na wypuszczenie wszystkich protestujących. No i teraz słuchajcie, pytanie do Was, no bo wydaje się, że tak jak mówię, zostało zatrzymanych ponad 100 osób, tam był też użyty gaz łzawiący, nie było jakichś ciężko rannych, nie było też jakiś, nikt nie zginął. Dwa radiowozy zostały spalone. Natomiast wydaje się, że te protesty w najbliższych dniach powinny się nasilać. Tutaj jest dosyć dużo informacji w Rosji na temat takiego nowego, oni to nazywają taki nowy Majdan, jeżeli chodzi o Gruzję. No i oskarżają głównie Stany Zjednoczone, Polskę, jak i również inne kraje zachodnie o organizację tych protestów. Tak przynajmniej czytamy w gazetach rosyjskich, no i takie informacje również w rosyjskiej telewizji się pojawiają. Natomiast pytanie do Was jest takie, jak Wy oceniacie, czy te protesty będą się nasilać, czy też Rosjanie rękami obecnego rządu w jakiś sposób poradzą sobie? Coś jesteś, Maczku? Ja Słuchamy Ciebie. przepraszam, dzwonił się do mnie Marek Meissner, który kazał wszystkich Mhm. pozdrowić ze względu na chorobę córeczki, chociaż chciał, to nie może z nami tutaj być, ale kazał wszystkich serdecznie pozdrowić. Super, I dziękujemy. będziemy trzymać z Markiem rękę na pulsie, bo są jakieś przesłuchy, że coś dziwnego zaczyna się dziać gdzieniegdzie na froncie, więc dzisiaj może być długa noc pod tym względem. Rozumiem. Natomiast ja zadawałem pytanie odnośnie tej Gruzji. Jak Ty oceniasz, w którym to kierunku pójdzie? Czy te protesty, ja obstawiam, że one się będą nasilać jednak. Natomiast no może masz odmienne zdanie. No i jak to się zakończy? Czy ten rząd obecny gruziński przetrwa, czy też będziemy faktycznie mieli jakąś zmianę władzy, jeżeli Już chodzi o mówię, Gruzję? moim skromnym zdaniem. Po ostatniej wojnie, kiedy Rosji udało się w kilka dni zniszczyć tą ówcześnie istniejącą armię gruzińską, ten kraj wszedł w fazę stagnacji, ale z poprzedniego bardzo szybkiego tempa rozwoju. Skończyło się to generalnie tym, że powstały władze, które są cały czas przedmiotowo i kierunkowo sprzyjające Rosji. Typowo prorosyjskie. I to, co się wydarzyło teraz, jest
zakładam, że możliwe tylko dzięki temu, że widzą, jak bardzo obrywa Rosja w tej wojnie, którą sama wywołała. Jest to pokłosie też tego, co się wydarzyło podczas spotkania całego UOBZ-u, na którym nikt nie bał się Władimira Putina, nikt nie chciał z nim robić sobie zdjęć. Wszyscy pokazywali, że bycie w tym całym UOBZ-zie wcale nie jest rzeczą, która jest dla nich ważna. Potem jeszcze mocniej zaakcentował się outsidersko względem Rosji Kazachstan i w tym momencie Gruzja, a raczej Gruzini, patrząc na to, co się dzieje i na sytuację samej jeszcze Armenii, która jest najbardziej skomplikowana w tym wszystkim, gruzińska ulica, słysząc akt prawny dotyczący tych obcych agentów, który jak dla nich wyglądało, że jest to napisane w Moskwie, po prostu wyszli na ulicę i wiedzą jedną rzecz. Rosja nie jest w stanie wesprzeć w tym momencie żadnymi siłami bezpieczeństwa władz gruzińskich. Więc skoro z dnia na dzień protesty są większe, może dojść do skutecznego przejęcia budynków parlamentu i rządu w całości, wtedy to już będzie całkowita rewolucja, być może rewolucja róż Anno Domini 2023, tak to będzie można nazwać, i może dojść do zmiany władzy w Gruzji. Myślę, że teraz ulica tego nie odpuści, a to już jest ikoniczne, ta kobieta machająca flagą Unii Europejskiej jako symbol tego, do czego oni chcą dążyć, bo czują się częścią Europy, a nie Azji, i armatka wodna, przed którą ona się jeszcze w tym wszystkim bardzo zgrabnie uchyla, żeby nie zmiotło jej, i potem pomoc tych innych protestantów, to już krąży po całym świecie, to już jest viral. Wiedzą, że trudno będzie ich zatrzymać. Da się zrobić z tego bezkrwawą rewolucję. Jeżeli będą konsekwentni. Takie jest moje zdanie. Dzięki. Ja jeszcze przypomnę, że lider opozycji tutaj, Lewan, ja mam problem, nie znam dokładnie, być może pan profesor będzie znał tę osobę i mnie poprawi. Jeżeli źle wymawiam, to przepraszam wszystkich słuchaczy. Lewan Czabejszwili to jest przewodniczący tej głównej partii opozycyjnej Zjednoczonego Ruchu Narodowego. Wezwał do protestów codziennie, dopóki władza nie ustąpi, nie wycofa tej ustawy dotyczącej agentów zagranicznych. Podejrzewam też, że jeżeli wycofa, to pojawią się nowe żądania, bo tak by się wydawało, że ta temperatura sporu jest dosyć wysoka i również pojawiają się inne rzeczy, które w dużej mierze też w Rosji są opisywane. Coraz więcej jest informacji na temat wyjeżdżających Rosjan, opuszczających Gruzję i to w różnych kierunkach, łącznie z tym, że mamy korki na wyjeździe z Gruzji, nie tylko na tych kierunkach innych, ale również na granicy rosyjskiej, czyli część osób, część Rosjan chce wrócić z powrotem do kraju i nasilają się antyrosyjskie nastroje. A pamiętajmy, że bardzo dużo Rosjan właśnie obecnie uciekło przed mobilizacją do Gruzji. Więc część będzie dalej próbowała emigrować, natomiast część będzie być może chciała wrócić do kraju. I to jest dosyć ciekawe zjawisko, którego wcześniej nie obserwowaliśmy. Tam były oczywiście już wcześniej te antyrosyjskie nastroje, natomiast na fali tych protestów te nastroje się zwiększają. Panowie, a powiedzcie mi tak realnie, przecież Gruzja ma około 3 milionów ludzi, nie? To jednak przeciwstawienie się Rosji i gdzieś tam początek tych protestów, no to oni muszą mieć sygnały jakieś, że z Rosją musi być naprawdę bardzo, bardzo źle, no bo przecież to jest puch marny w stosunku do Ukrainy, nie? Więc gdzieś tam muszą mieć jakieś dobre insiderskie info, że się decydują w tym momencie na takie akcje. Co myślicie w tej kwestii? No ja myślę, że to wygląda tak, że do tej pory bardzo obawiali się, ponieważ Rosjanie zajęli 20% mniej więcej ich terytorium. Natomiast to może być takie poczucie, że jeżeli nie teraz,
to może taka szansa uniezależnienia się od Rosji może nie nastąpić w przyszłości. No trudno stwierdzić, wiesz. Wydaje się również, że ci Rosjanie, którzy obecnie wyemigrowali do Gruzji, no również podsycali te nastroje antyrosyjskie, ponieważ no spora ich część tak naprawdę nie uciekła przed wojną, czy nie uciekła ze względu na reżim Putina, tylko uciekła przed mobilizacją. Mm, No i tam dochodziło do różnych takich być może niemiłych konfrontacji, jeżeli chodzi o Gruzinów i Rosjan. Może udzielimy głosu panu Danielowi. Panie profesorze, pan chce się wypowiedzieć na ten temat? Dzięki. Kilka słów, tak. Poza tym Dzięki. widzę tutaj moją koleżankę Beatę Górkę, którą też O. chciałbym, bo może też słucha, obserwuje, więc może też wyciągnie parę rzeczy. Ja dzisiaj miałem trochę urwanie głowy, więc nie siedzę tam głęboko, ale z tego co wiem, to kilka rzeczy mignęło. Przede wszystkim ta, że całe te gruzińskie marzenie mniej więcej gdzieś tak po południu, 14, 15 chyba, może trochę wcześniej, ogłosiło, że ono bezwarunkowo wycofuje ten projekt. Jednym słowem nie chcę, że poparło go, ale prawda, jako inicjator, ale pod hasłem, że jesteśmy odpowiedzialni za wspólną Gruzję i tak dalej, że nie będzie on powiedzmy dalej rozwijany i dalej procedowany, bo uznano go za rosyjski, co jest fałszywą etykietą i tak dalej, więc podobno został on zawieszony albo rzeczywiście całkowicie zdjęty. Tego nie mam, trudno mi tutaj znaleźć na tych gruzińskich stronach to, no ale to już chodziło w różnych materiałach i różnych agencjach, więc prawdopodobnie sam projekt rzeczywiście jest już out, natomiast pobudzenie społeczeństwa gruzińskiego jest bardzo mocne, ponieważ chyba to jest przede wszystkim to zrozumienie, co się dzieje. Druga rzecz bardzo ważna, która znowu też jest nie do końca potwierdzona, bo to też może być dezinformacja. Tam gdzieś pojawiały się jakieś zdjęcia sugerujące, że wśród ekip, które tłumią te protesty, miały się znajdować oddziały specjalne OMON-u rosyjskiego. Gdzieś, ludzie mieli to wywnioskować między innymi po naszywkach i różnych innych rzeczach, natomiast dla mnie sama naszywka jeszcze kompletnie niewyraźna nie jest dowodem. Taka dezinformacja, informacja też się pojawiła. To jest taka druga rzecz kluczowa, która jest. Trzecia, bardzo ciekawa, to jest to, że ja teraz nie podam nazwiska tej osoby, która symbolicznie tej z flagą. Ta pani, która tam protestowała z flagą Unii Europejskiej, jest dla Gruzinów symbolem, dlatego że ona protestowała, wydaje się, 20 lat temu, jako młoda dziewczyna na ulicach Gruzji. Nie powiem teraz nazwiska, bo ja po prostu przed chwilą wróciłem po prostu z zajęć, więc dopiero powoli to wszystko ogarniam. Natomiast ona jest bardziej symboliczna, niż nam się wydaje. Więc to jest taka trzecia rzecz. Czwarta to, że prawdopodobnie pojawiały się takie informacje, że policja w niektórych miejscach miała się mimo wszystko wycofać, żeby nie zaostrzać tego, ale znowu tam naprawdę panuje całkiem niezły chaos i nie wszystko jestem w stanie od ręki wyłapać, jak to wygląda w praktyce. Więc tyle na bieżąco z tych informacji, z tych materiałów, które teraz wyłapuję z tych gruzińskich stron piszących w jakichś innych, każdym ludzkim języku poza ich znaczkami, które są dla mnie z Księżyca. Okej. Natomiast panie profesorze, jak pan ocenia, czy to, no bo tam była informacja, że prezydent tego nie podpisze, teraz tak jak pan mówi, dochodzą informacje, one są jeszcze niepotwierdzone, dotyczące, że gruzińskie marzenie wycofało się. Czy to jak gdyby kończy już te protesty, czy tak naprawdę to jest dopiero początek tych protestów przeciwko obecnej władzy? Znaczy kończyć myślę, że nie kończy, dopóki Gruzini nie będą... Gruzini rzeczywiście mimo wszystko
przynajmniej ta część osób poczuła, że te wpływy rosyjskie stają się bardzo ostre i tam były nawet takie dyskusje, że Gruzja nie chce skończyć pod naciskami jak Białoruś. A więc oni obserwują to ostrożnie. Niektórzy wyciągają tutaj bardzo mocno kwestie i wojny, i wpływów, i tych stref, które Rosjanie mają, i tego, że tak naprawdę ten kierunek Gruzji wcale nie jest przesądzony, bo być może, że Rosja robi wszystko, by przynajmniej uzyskać jakiekolwiek inne miejsca, choć destabilizowanie Kaukazu wydaje się tutaj dziwne. Trudno powiedzieć. Moim zdaniem tak, nie osiągną niczego. Nie będzie żadnego Majdanu ani innych rzeczy. Przynajmniej nie teraz, nie z tymi siłami, które tam są. I myślę, że gruzińskie społeczeństwo jest bardzo mocno też podzielone i nie sądzę, żeby tutaj było takie działania możliwe. Pomijając już, że prawdopodobnie nawet organizatorzy protestów będą bali się różnego rodzaju destabilizacji w związku z tą obecnością Rosjan. Więc to w jakiś sposób wycichnie, ale na ile na przykład prezydent Salome Zurabishvili zyska na tym i potem będzie można mówić o takim przełomie, jeżeli chodzi o układ sił, to jeszcze za wcześnie chyba. Ja jeszcze mam taką prośbę, Tak, mam taką prośbę, jakby pan jeszcze powiedział słuchaczom, jak to wygląda stosunek właśnie rządu i obecnej partii rządzącej do prezydenta. No, bardzo skomplikowana. Znaczy, relacja jest taka. Zurabishvili bardzo jasno stoi po stronie protestujących. Tam jest, znaczy rządu, no znowu, to jest sytuacja jest taka, że rzeczywiście jest parę symboli. I myślę, że jeszcze bardzo mocnym jest też, kluczem jest także los byłego prezydenta. To decyzja o pozostawieniu go w tym całym więzieniu, jego właściwie umieranie na oczach świata, ale też to, że rzeczywiście ten zwrot w kierunku Rosji był bardzo wyraźny. Widać było, jak rząd tutaj działa, jak zachowuje się w kwestiach poparcia, kwestii wojny i tak dalej. Więc myślę, że tutaj jest strasznie skomplikowana sytuacja polityczna i nie siedząc głęboko w tym, nie chciałbym po prostu wprowadzać w błąd, bo to się zmienia dosyć drastycznie. Czy mogę dwa zdania, bo włączyłam mikrofon. No właśnie, Beata, błagam. I przepraszam, wcześniej po prostu coś tutaj z mikrofonem. Więc ja byłam dzisiaj, też obserwuję to oczywiście od samego początku i też obserwowałam na żywo te protesty, które miały miejsce w poprzednich latach, gdyż Gruzini co jakiś czas dochodzi u nich do takiego przekroczenia czerwonej linii. Gruzini mają bardzo w ogóle wyraźny moment, kiedy dochodzi u nich do takiego społecznego wrzenia i prawie zawsze tym momentem jest jednak kwestia Rosji, tak? I w momencie, kiedy Rosjan tak fizycznie, bo mówimy tutaj o fizycznej obecności Rosjan w ich kraju, wspomnieliście panowie, że to jest społeczeństwo małe, to są 3 miliony osób, jeśli najedzie się tak jak teraz, tak, najechało się Rosjan, to oni w pewnym momencie czują się jednak zagrożeni i ja myślę, że tutaj triggerem oprócz oczywiście tej ustawy jest jednak fizyczna obecność Rosjan. Tak samo było kilka lat temu, kiedy nie było jeszcze konfliktu, natomiast Rosjanie obrali sobie Gruzję jako taki ulubiony kraj do turystyki, jeździli tam masami i też padały takie dane, że nawet rocznie około 2 milionów się ich przez Gruzję jakoś tam przemieszcza, więc na pewno kwestia rosyjska jest tutaj, ta fizyczna obecność jest równie ważna jak to, że protestują przeciwko temu czy innemu prawu. Ja myślę, że obecny rząd jest bardzo wystraszony. Oni mimo wszystko, ponieważ dzisiaj
powiedzieli też, że oni wycofują projekt tej ustawy, bo nie chcą, żeby ktoś zginął, tak? Padło coś takiego, więc oni się liczą z tym, że Gruzini, którzy protestują, po prostu nie odejdą z tego placu. Zresztą dzisiaj jest poprawka, tak? Już trzeci wieczór i nadal są protesty, nie tylko w Tbilisi, ale widzimy w Kutaisi też ludzie się zbierają, więc jeszcze to, co wyciągnęłam, bo był wcześniej, kilka godzin temu pokój prowadzony przez Euromajdan Press i tam wypowiadali się analitycy gruzińscy i to jest ciekawe, co oni podkreślali, że po pierwsze rzeczywiście, tak jak ja przypuszczam, jest to wynik frustracji obecnością Rosjan, bo oczywiście chociaż przedsiębiorcy zarabiają i przypomnijmy, że dla Rosjan ceny są 3 razy większe niż dla przeciętnego Gruzina dzisiaj na targu, no to jednak czują się nieswojo, tych Rosjan już zrobiło się po prostu za dużo, ale też podkreślają, że jest to wyraz frustracji młodzieży, która w większości jest nastawiona bardzo antyrosyjsko, frustracji tym, że od lat rząd prowadzi właśnie politykę prorosyjską, że po wybuchu wojny rząd zachowuje się tak na zasadzie zjeść ciastko i mieć ciastko, już nie mówiąc o tych wszystkich oskarżeniach, że Gruzja umożliwia Rosji omijanie sankcji, bo przecież takie się też pojawiły w New York Timesie, chyba nawet o tym pisano, dementowane potem przez rząd jako fake news. Natomiast młodzi ludzie patrzą, etycznie wiadomo, po której stronie powinno bić serce, tak, Gruzinów, bo przecież sami są ofiarą napaści. Ja myślę, że ci młodzi ludzie po prostu widzą tą hipokryzję polityki rządu, która z jednej strony musi przyznać, że Gruzja jest również ofiarą agresji rosyjskiej, a z drugiej strony w zasadzie nie wykorzystała żadnej szansy i to ja powtarzam też, dla mnie to jest też pewnego rodzaju szok, że w zasadzie gdybym była rządem gruzińskim, to tuż po agresji na Ukrainę również biłabym w tarabany, tak, i wykorzystywała PR-owo tą okazję do tego, żeby pokazać światu, że Gruzja też straciła 20% terytorium i też podlega takiej presji, wpływom i tak dalej. Więc mnie się wydaje, tu bym się właśnie nie zgodziła z Danielem, że to chyba jeszcze nie jest Euromajdan kolejny i tak dalej, kolejna rewolucja. Mnie się wydaje, że rzeczywiście rząd ustępuje, bo moim zdaniem wyczuł jednak ogromną presję i to, że się po prostu w społeczeństwie coś tam jednak przelało i rzeczywiście wycofanie tej ustawy moim zdaniem służy wytłumieniu tego gniewu społecznego, który się pojawił, zwłaszcza, że jak powiedział jeden analityk dzisiaj na tym pokoju w Euromajdanu, powiedział, że te protesty właśnie nie są, to chyba Zaza Abashidze mówił, te protesty nie są sterowane politycznie. On powiedział, że to jest największy od lat spontaniczny proces społeczny, tak, że one są naprawdę społeczne i właśnie, że żadna partia, nie wiem, może to jakby zdementujecie, tak, natomiast, że nie było wyraźnego sygnału żadnej partii co do tego, żeby właśnie wyjść na ulicę i że te protesty są sterowane przez opozycję, tylko właśnie ludzie wyszli jakby kierując się tymi kilkoma czynnikami, więc to jest ciekawe, tak, bo tutaj mówiliście co innego, że jednak opozycja maczała w tym palce i to jest jakby jej inicjatywa, natomiast sami Gruzini mówią, że jest to, że scena polityczna, ta opozycyjna też jest przecież podzielona, sfragmentowana, tak, i że właściwie nie było możliwe zorganizowanie takiego właśnie buntu, tak, z ich strony, nawet biorąc pod uwagę fakt los Saakaszwilego i tutaj może powiem coś kontrowersyjnego, ale jeśli chodzi o samego Saakaszwilego, ja naprawdę znam wielu Gruzinów i młodych i starszych i przecież też przyjeżdża ich tutaj mnóstwo do Polski, więc jest praktycznie cały czas okazja, żeby z nimi rozmawiać. Ja szczerze mówiąc nie spotkałam się z osobą,
niezależnie od jakby orientacji politycznej, która by Saakaszwilego żałowała. Wiecie, to u nas w Polsce i na Zachodzie jest oczywiście taki odbiór Saakaszwilego jako więźnia politycznego, jako osoby, która oczywiście dzielnie walczyła z Rosjanami, tylko wiecie, w Gruzji Saakaszwili jest odbierany jako osoba, która równie dzielnie walczyła z Gruzinami, tak? I liczba osób, które tam trafiły do więzienia pod jakimiś zupełnie absurdalnymi zarzutami. Sama znam osobę, która właśnie za Saakaszwilego została wtrącona do więzienia, no tylko dlatego, że była starsza wiekiem i jeszcze pamiętała właśnie komunistyczną Gruzję i też poszły jakieś zarzuty o szpiegostwo, które potem zostały absolutnie w sądzie obalone, tak? I ten profesor wyszedł z więzienia, dzisiaj jeszcze się na dodatek sądzi, więc i takich osób właśnie w Gruzji jest wiele, osób, które się czują absolutnie niesłusznie właśnie oskarżone, wtrącone do więzienia i pamiętajcie, że tamte osoby właśnie, które za Saakaszwilego wylądowały w więzieniu, one naprawdę zostały poddane bardzo brutalnym torturom, więc zresztą ja wierzę w to, po tym jak rozmawiam właśnie z Gruzinami, że Saakaszwili właśnie dlatego stracił władzę, tak, bo po prostu ta atmosfera terroru, którą on wprowadzał wobec jakiejś tam grupy ludzi była już nie do zaakceptowania, także jeżeli dzisiaj patrzymy na to, jak obecna, tak, władza traktuje Saakaszwilego, to ja przypomnę, że że po prostu myślę, że to jest jakaś tam ich odpłata za czasy, kiedy on robił dokładnie te same rzeczy kompletnie niewinnym ludziom, co się potem zresztą okazało w procesach, w jakichś tam dochodzeniach, prawda, i sami ludzie Saakaszwilego, bo też przecież mam kontakt z tamtą stroną, mówią, że rzeczywiście wiele tych spraw było po prostu niesłusznych, dętych, tak, i tych oskarżeń absolutnie się później nie udało utrzymać, więc ale ludzie przesiedzieli w areszcie czy w więzieniach po kilka tygodni, miesięcy i też bardzo źle się z nimi obchodzono, więc tutaj co do Saakaszwilego, no to nie wiem, czy sami Gruzini będą go, że tak powiem, skłonni, tak, aż tak bronić, jak my to widzimy z naszej pozycji. To tyle na razie kwestii moich uwag. Dziękujemy Pani Beato i witamy na pokoju. Dziękuję ślicznie. Pierwszy raz jest Pani u nas. Tak. Bardzo miło i bardzo ciekawe rzeczy Pani tutaj przedstawiła. Ja może się odniosę do tych rzeczy ekonomicznych, bo pewnie tutaj mogę cokolwiek dodać. Liczba firm rosyjskich, które po inwazji rosyjskiej na Ukrainie powstała w Gruzji, zarejestrowała się w Gruzji, to jest 17 000. To jak na Gruzję, no to jest olbrzymia ilość. To były firmy i zarówno małe, jak i średnie. Gruzja na pewno na tej wojnie i na tej wymianie bardzo dużo zyskuje gospodarczo. I to Gruzini w jakiś sposób myślę, że zauważają, natomiast oni się obawiają, że to jest zbyt duża skala, ponieważ liczba na przykład tych ciężarówek cargo, ona wzrosła do 32%. Gruzja i Turcja to jest jeden właśnie z tych szlaków, który służy do omijania sankcji. I tutaj pani powiedziała chyba, że taki był artykuł. Ja mogę potwierdzić tylko, że wszystkie dane pokazują, że faktycznie Gruzja bierze dosyć duży udział, jeżeli chodzi o import równoległy produktów i zarówno zachodnich, jak i też w jakimś tam stopniu pewnie gruzińskich, jeżeli chodzi o zeszły rok i obecny rok. Tutaj Unia Europejska wzywała Gruzję w lutym do przyłączenia się do sankcji i rząd odmówił. To tak mniej więcej na ten moment przynajmniej wygląda. Ciekawa sytuacja będzie, myślę, jeżeli te protesty by się utrzymały, bo sporo Rosjan faktycznie boi się, dlatego wyjeżdżają. Zobaczymy, jaka to będzie skala, bo to oczywiście trudno powiedzieć po 2-3 dniach, kiedy widzi się korki.
bo to oznacza, że powiedzmy tam 5%, czy może nawet mniej, 2% tych Rosjan zaczyna wyjeżdżać, natomiast nam się wydaje, że to jest jakiś masowy eksodus. On na pewno jeszcze nie jest masowy. Natomiast jeżeli protesty będą się utrzymywać, tylko też jest pytanie, przeciwko czemu, bo jeżeli ta ustawa jest wycofana, no to już byłyby przeciwko rządowi obalenie obecnego rządu. Pytanie jest oczywiście, no to jest do osób, które bardziej znają się na tej scenie politycznej gruzińskiej, co dalej jakby to miało się potoczyć. Dobrze, słuchajcie, pytanie jest, czy ktoś chciałby jeszcze dodać coś do tematu gruzińskiego, być może ktoś ze słuchaczy chciałby dodać, chciałby się o coś Ja wejdę z zapytać. jednym komentarzem, Proszę. mój drogi. Zetknąłem się z tym bardzo mocno, bo w Polsce pracowali dla mnie Gruzini. Skończyło się to bardzo nieprzyjemnie, niestety. Kwestie klanowe to jest coś, czego my bardzo nie doceniamy w relacjach z Gruzinami. I jeśli klan go przysłał po to tutaj, że on miał w Polsce pracować, ale przysłał go tutaj jako przykładowego spawacza, ale on miał ze spawaniem wspólnego tyle, co zeszłoroczny śnieg, to niestety zdarzały się próby wymuszania i trzeba było sobie z tym radzić. Wymuszać chcieli wypłatę, bo on tu przyjechał przecież, ale przyjechałeś tu pracować. No ale ja nie jestem spawaczem, no to nie zarobisz. Nie, ja mi się należy wypłata. Więc niestety takie sytuacje były. Trzeba było się zmierzyć z tym wszystkim. Skończyło się to nawet tym, że próby napadów i tak dalej. Wyczyściłem się kompletnie ze wszystkich gruzińskich pracowników, ja i moi wszyscy koledzy. Wiele listów gończych jest i naprawdę, jeżeli tam w tym momencie wewnętrznie dojdzie do dogadywania się pomiędzy sobą różnych klanów, to dopiero wtedy uda się to, co się dzieje na gruzińskiej ulicy. I bardzo dobrze tą sytuację znają służby rosyjskie i jeśli ja tu w ciągu ostatnich 24 godzin, rozmawiając z ludźmi, którzy z Gruzinami mają coś wspólnego nadal, to są Ormianie mieszkający w Polsce i tym podobni, to mam informację, że ruskie służby bardzo intensywnie z głowami klanów rozmawiają, pieniądze płyną, bo wiedzą, że mogą nie dać rady Rosjanie od strony wsparcia siłami bezpieczeństwa, dlatego używają w tym momencie jakichś środków, powiedzmy, nazwijmy to finansowych albo koncesji na pewne rzeczy, żeby się z tymi klanami dogadywać. Jeżeli sobie ta ulica Tbilisi nie poradzi z tym zagadnieniem, może im się to nie udać. To jest bardzo poważne ryzyko, z którego Rosjanie zdają sobie sprawę i używają go na swoją korzyść. To jeśli chodzi o to dogadywanie się z klanami, bo tutaj w ogóle powinniśmy wziąć pod uwagę fakt sytuacji ekonomicznej Gruzji, tak, która po COVID-zie naprawdę się pogorszyła ze względu na to, że no wiadomo, spadły im ogromnie przychody z turystyki, więc faktycznie jest tak, że dzisiaj kwestie taki powiedzmy landscape ekonomiczny wygląda tak, że w wielu miejscach tam już w ogóle w tych małych miasteczkach czy wioseczkach, jak się wyjedzie poza te większe miasta, to tam już niewiele kto został, tak? Więc mamy z jednej strony proces starzenia się społeczeństwa, czyli ten tak zwany aging, a z drugiej strony mamy proces brain drain, czyli wyjeżdżania młodych ludzi za granicę do różnego rodzaju prac właśnie za granicę. I teraz jest pytanie, czy Gruzini, którzy są tak dotknięci ekonomicznie, tak, bo stracili przecież część tych środków z Unii również, czy oni rzeczywiście czy ich polityka nie będzie jakąś tam pochodną tego, skąd po prostu dostaną więcej pieniędzy i kto im po prostu co obieca. I tutaj ta teoria, tak, i te informacje o tym, że Rosjanie po prostu podpłacą szefów poszczególnych klanów, tak, nazwijmy to, czy tam no, tych dużych rodzin, które liczą sobie przecież setki członków, mężczyzn i tak dalej, czy to nie będzie po prostu efekt ostatecznie tego, kto więcej zapłaci, tak, kto im zagwarantuje pracę, kto im zagwarantuje przeżycie, no bo kwestia przeżycia, jak się rozmawia z takim przeciętnym Gruzinem, to praktycznie zawsze się pojawia, tak, no przecież nieprzypadkowo
oni przyjeżdżają tutaj i udają tych spawaczy, no bo tam po prostu nie ma pracy, tam ten rynek jest naprawdę bardzo już, tam Gruzja nie rozwinęła się, tak nawet przy użyciu środków unijnych w jakieś państwo prosperujące, które mogłoby zapewnić byt swojej młodzieży, jakieś tam perspektywy zawodowe, finansowe, więc faktycznie Rosja ma tam świetne pole, no bo każdemu, komu się obieca pracę w tych kilkunastu tysięcy firmach, tak, które oni tam zarejestrowali, no przecież już przestanie wychodzić na ulicę, jeśli będzie widział jakieś profity, więc ja bym tutaj ten aspekt ekonomiczny bardzo brała pod uwagę, jeśli chodzi o przyszłość tego, jak to dalej będzie wyglądać. Jeszcze jedna rzecz, którą wygrzebałem też od razu. Podobno jest jakiś problem, czy wygląda na to, że będzie problem z wycofaniem tego projektu o rejestrze, dlatego że on jest po pierwszym czytaniu, ten rosyjski. A więc nie tyle można go wycofać, co prawdopodobnie parlament będzie musiał go jednak odrzucić. A więc to troszkę zmienia sytuację i może też powodować, dlaczego jest cały czas ten nacisk. A pytanie, czy parlament się zbierze szybko w związku z zamieszkami. Tak, no ja o tym mówiłem. Tam była informacja, że prezydent nie podpisze, natomiast to, co pan powiedział, panie profesorze, że oni wycofali. Samo wycofanie jeszcze nie powoduje, że tego nie będzie, no bo to zostało przyjęte po pierwszym czytaniu, a więc parlament musiałby to jakąś poprawkę do tego wnieść lub jakoś anulować. Nie wiem, jak to miałoby wyglądać, natomiast no wygląda to na ten moment, że nie wiadomo, kiedy ten parlament się zbierze, tak jak pan powiedział.